Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks. Dzisiaj porozmawiamy sobie w śliskim temacie. Niech będzie śliski temat, bo nie wiemy, co się wydarzy, czy to będzie na plus, czy nie. Powinniście mieć przynajmniej raz w miesiącu przeznaczone około godzinkę, półtora godzinki na to, co się dzieje w prawie, jeżeli chodzi o Bitcoina, więc powinniście oglądać. To jest tylko moje życzenie, nie musicie, bo wtedy Bitcoin Feniks może ewentualnie przetłumaczyć taką audycję, ale na pewno nie przetłumaczy wszystkiego. Tylko zacznę od Veritaseum, gdzie spotkają się tutaj prawnicy ze strony, powiedzmy, strony amerykańskiej, gdzie nawet jedna osoba broni w tym momencie Veritaseum, czyli to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych z tym projektem, gdzie został osądzony przez SEC, że prawdopodobnie to jest securities. Zaraz, dosłownie w chwilę sobie o tym porozmawiamy. To nie jest aż tak ważne. Druga rzecz, o której tutaj rozmawiali, jest Tether. To też możemy sobie tutaj pooglądać i na samym końcu rozmawiali też o XRP, o ostatniej sprawie, co tutaj może się wydarzyć. Ja dosłownie puszczę może 3-4 wycinki z tego filmu, to jest godzina 50. Dlatego mówię, jeżeli ktoś chce oglądać 10-minutowe filmy, dowie się tyle, co jest w 10-minutowych filmach. Ja polecam oglądać nawet całe takie audycje, bo wtedy dowiecie się dużo więcej niż ja wam tutaj przedstawię, ale tyle, co mogę, to ta audycja była 5 dni temu, miałem już ją wcześniej podać, ale te osoby, które na przykład inwestują w XRP, może to zainteresować, jak może się bronić XRP, co może się wydarzyć ewentualnie z Tetherem. To są tylko opinie prawników, także tutaj to, co oni mówią, to nie musi się wcale tak wydarzyć, także żebyście mieli na tą wersję pogląd. Przejdźmy najpierw do Veritaseum. Najpierw mieliśmy wypowiedź Jasona Seiberta, który prawdopodobnie broni w tym momencie Veritaseum w sądzie w Stanach Zjednoczonych, że tak naprawdę to nie jest securities, tylko to był utility token, ale zobaczymy, jak mówią inni prawnicy, jak odpowiadają na jego, powiedzmy tutaj, postępowanie. I don't have a ton of opinion on this, which is kind of unusual for me. But I will say that nie mam za dużo opinii na temat Veritaseum, co tutaj się dzieje akurat w tym, ale the last comment Jason made about the heavy-handed tactics of the government. Czyli ostatni komentarz, który powiedział poprzednia osoba, czyli Jason, o właśnie bardzo mocnych taktykach SEC w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o doprowadzenie do sprawy sądowej. Government is something that I think we should all be cognizant of. Musimy wszyscy na to w tym momencie uważać. That the state has a tremendous amount of power. Dlatego, że Stany Zjednoczone mają bardzo potężną siłę. And it shouldn't be used except judiciously. And I'm going to be watching this with eating my popcorn. I będę to oglądał, tak naprawdę oglądając to będę zajadał popcorn. And seeing how it turns out. I zobaczymy, co się wydarzy w sprawie Veritaseum. Well, if I can add, I think what most people should watch this case for is not necessarily the he said, she said about this, that or the other. I Jason mówi, że tak naprawdę nie wszyscy powinni oglądać, kto co powiedział w danym momencie. What people really need to focus on for this case is that prior to the Veri token being launched. I zanim Veritaseum zostało tutaj odpalone, I don't mind saying it, I advised Reggie. Ja byłem tutaj tak naprawdę osobą, która pomagała Reggiemu. Reggie to jest CEO Veritaseum. On how he had a great example of a utility token. Jaki on miał pomysł tego, że Veritaseum jest utility token, czyli tokenem użytkowym, a nie tokenem, który miał zarabiać pieniądze inwestorom. Set up to be a utility token and how that needed to work so that it was for consumptive purposes, not investment. I to nie było dla inwestycji, tylko żeby używać go, powiedzmy, w ekosystemie Veritaseum. And that's not to say that there weren't some things that were said that may have changed that perception by the market. But I think of any of the claimed utility tokens that were released on the market in the last couple of years, Reggie's is the closest one that was released back in 2017, attempting to be a utility token. I właśnie ten projekt powinien być traktowany jako utility token. Przez ostatnie 2 lata wszystko robiliśmy, żeby tak było. It's actually going to meet that definition. Mimo tego, że mają teraz sprawę SEC. So I think
hopefully we'll get some clear definition from the court I prawdopodobnie już niedługo będziemy mieć decyzję sądu. whether or not it accepts, how that was set up. I zobaczymy, czy zaakceptuje to, co mamy do przedstawienia, że to jest utility token, a nie securities. And that it makes the decision that it indeed is a utility token versus a security. So I think that's why people should. Yeah, and I'm just before I go over to Preston and Jason, I back then I disagreed with you, and Ja się z tobą nie zgadzam. I tried to explain to Reggie Zawsze próbowałem wytłumaczyć do Reggie'ego, why this is not a good example of a utility token. gdzie to nie jest za dobry przykład tego, że to jest utility token And he shouldn't do it. i nie powinien tego robić. Personally, I think the whole concept of a utility token is Wydaje mi się, że cały koncept utility token, czyli tego tokenu użytkowego, pretty specious. So, tak naprawdę za dużo nie ma tutaj o czym mówić. I haven't seen any examples of a utility token. I think, Nie widziałem żadnego przykładu użytkowego tokenu and it's on a very thin read of case law. So I'm very curious to see how the courts. Jestem ciekaw, jak właśnie postąpi w tym momencie sąd w Stanach Zjednoczonych. Czyli tu mamy różne opinie każdego z ich, czyli prawników na ten temat. I'm slightly. Let me just throw in my 2 cents here. I know I'm not a lawyer and I should just stay quiet, but I teraz będzie wypowiadał się Tom Weiss. Pamiętajcie, że on jest Bitcoin maksymalistą, także on nie wierzy w żadne altcoiny. Tak naprawdę kiedyś nawet mówił w audycjach, że 2 projekty w miarę jeszcze mogą nie być securities, ale zobaczymy, co on powie. it's impossible. I'm slightly on the It other is your side. show. Yeah. So David, no, for the straight up fraud stuff, I'd rather have those go through like you and Bill. This is the kind of stuff I want the SEC to get involved with. I to, co się dzieje teraz z Veritaseum, to właśnie chcę, żeby securities zajmował się, czyli SEC zajmował się właśnie takimi projektami. Now we can argue whether Veritaseum should or should not have been the case. Możemy też tutaj wszyscy razem argumentować to, czy Veritaseum akurat powinno być pod tą sprawę brane pod uwagę, But I want the SEC to challenge this bullshit concept of a utility token. ale chcę, żeby securities po prostu nadało ton tego wszystkiego, co się dzieje wokół utility, tych tokenów użytkowych. Which again, Jason and I can argue this probably even better than we argued Saifedean's book, whether Reggie's token was a legitimate use of a utility token. I możemy się tutaj kłócić, czy tak naprawdę Reggie to jest CEO Veritaseum. Oni go tutaj wszyscy dobrze znają, to jest w miarę porządna osoba, nawet tutaj znana wśród powiedzmy tych wszystkich prawników, więc cenią go za to, co robi, ale też jest tutaj sytuacja tego, czy jest utility token, czy jest po prostu tym tokenem użytkowym, czy nie. And I will argue that it absolutely was not. The way I argue that Ripple is not a utility token and it's bullshit. I tak samo mówię, że Veritaseum nie jest utility token, czyli jest bardziej securities, a tak samo mówię o XRP i Ripple, że Ripple wytworzył sobie token, który nie jest tak naprawdę tokenem użytkowym. Tu się nie zgodzę, dojdziemy do tego na samym końcu. It's not necessary Nie zgodzę się w 100%. to their ecosystem. So I want the SEC to go after it. Now if the SEC is lying and they're using, terrible practices, I jeżeli SEC w tym momencie kłamie, gdzie bardzo dużo tych projektów zarzuca, że za bardzo koloryzują te wszystkie zarzuty, obviously that's bad. I'm not i to wtedy jest nieciekawe. here to support the SEC in their, bullshit that they do to get to this. I wtedy takiego czegoś nie popieram. Tone, let me ask you a quick question on utility tokens, just for a second. Would you describe a Bitcoin as a utility token? I teraz mam do ciebie pytanie, w sumie Tone, powiedz mi, czy Bitcoin jest utility token, czyli tokenem użytkowym. I would describe Bitcoin as an attempt to have decentralized currency. Wydaje mi się, że Bitcoin próbuje być właśnie zdecentralizowaną walutą. Except you cannot have the Bitcoin protocol without a Bitcoin or Agreed. fractions of a Bitcoin, right? I oczywiście nie możesz mieć Bitcoin protokołu bez Bitcoina. Agreed. So it is Absolutely. necessary for the functioning of that, but it Także jest potrzebny do funkcjonowania całego ekosystemu. transcends into something else as well. I też tutaj daje, powiedzmy,
ten obraz, że nie powinien być security. trends into currency, storage of value, Absolutely. I potem przechodzimy już na store of value, currency i inne rzeczy. other things, right? So Absolutely. at its core, Bitcoin protocol itself is a utility token. Absolutely. Now, Sure. I wtedy wiemy, że Bitcoin jest tak naprawdę utility token, czyli tokenem użytkowym. By that definition, sure. Yes, right? So just like ETH is a utility token because Tak samo jak Ethereum, też jest utility token, jest potrzebny do ekosystemu, without it, the Ethereum network bo bez Ethereum nie jesteśmy w stanie tutaj działać. doesn't work. And the same thing applies to the Veri token that I tak samo tutaj się dzieje z Veritaseum. No, it doesn't. Very- Absolutely. Nie, to on tak nie uważa. Czyli będzie ciekawe oglądać właśnie, co się wydarzy z Veritaseum, jeżeli chodzi o securities, bo to będzie taki prowoder tego, co może się wydarzyć w przyszłości. Z tymi właśnie wszystkimi projektami, które były w Stanach Zjednoczonych dostępne i na przykład właściciel był narodowości właśnie amerykańskiej albo mieszkał w Stanach Zjednoczonych. I tutaj też polecali ci prawnicy, żeby te osoby, które robią w przyszłości ICO, nie były związane ze Stanami Zjednoczonymi. Wtedy to może ewentualnie wypalić. Dobra, przejdźmy teraz do Bitfinexa, tak naprawdę co tutaj się dzieje. So this one is the court denied the motion to dismiss. I widzimy, że tutaj sąd w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę odrzucił wniosek o to, żeby zaprzestać tą sprawę. Bitfinex wanted to walk away, saying the court had no jurisdiction. Bitfinex chciał tak naprawdę złożyć propozycję, że sąd w Stanach Zjednoczonych nie ma jurysdykcji, żeby rządzić tym, co robi Bitfinex, czyli nie powinni w ogóle sądzić Bitfinexa. And the court basically said, nope, you had New York customers. Nie, sąd odpowiedział, nie, macie klientów z Nowego Jorku. Of course they did. We're Oczywiście, nawet Tone Vase był a to może nie na Bitfinexie, ale na BitMEXie. Też może być sprawa w przyszłości, bo nawet Tone Vase miał konto, z którego się łączył na BitMEXa. to hear this case, Ale tu rozmawiamy o Bitfinexie. and Bitfinex immediately filed a notice of appeal. And this I od razu jak zostało to odrzucone, Bitfinex sporządził apelację. kind of rolls into what Bill was just saying. Sometimes having big, powerful law firms, you know, I troszeczkę się nie zgadzam z tym, bo jeżeli mamy bardzo poważną firmę, która broni na przykład w tym momencie Bitfinexa i chcą złożyć apelację, it doesn't always, Bill was saying some of the big, powerful law firms created this. Well, in this particular case, I think the big, powerful law firm is doing their client a disservice. i wydaje mi się, że ta właśnie firma szkodzi klientowi, jakim jest Bitfinex, robiąc taką apelację. Because the big, powerful law firm, by fighting this so much and taking public stances which are going to ultimately harm their client, Dlatego, że powinno to zaszkodzić klientowi. is problematic. Here, they said we wanted to work with the government. We W pewnym czasie mówił Bitfinex, że chcemy pracować z rządami, wanted to work with the AG. chcemy pracować z ZIUG, czyli z wszystkimi tutaj sądami, które nas tutaj próbują ewentualnie sądzić. I think someone released a statement today talking about the accounting. Someone else released a statement. What is it? Tether is now 72% back. I mamy dowody na to, że Tether jest w tym momencie w 70 paru procentach pokryty dolarem, reszta to jest koszyk jakichś różnych aktywów. All of these statements are going to come back to bite Tether in the ass eventually. Te wszystkie zarzuty w końcu wrócą na salę sądową i uszczypną, można powiedzieć, Bitfinex w tyłek. I think that a quieter, smaller, more reserved approach Wydaje mi się, że bardziej takie mniej zarządzające podejście Bitfinexa, jako jeżeli by nie składali tej apelacji, tylko normalnie walczyli w sądzie, w tym za pomocą tego, co mogą, if they were o wiele by była to lepsza droga. truly legitimate, would have been the way to go. Because if you're going to ultimately fight and stand by your product, Bo jeżeli będziesz walczył z sądem najwyższym na przykład, czy z sądem z Nowego Jorku i upierał się, że tak nie było, working with the regulators is the way to go. tylko praca z regulatorami może ci pomóc. Shitting on the regulators is not. I jeżeli tak naprawdę nie zgadzasz się z regulatorami, It's why I'm a big fan of the companies who
Coinbase, Dlatego jestem tak bardzo blisko tych wszystkich firm, które działają z regulacjami, jak Coinbase, Gemini, who are Gemini. working with regulators. I think in this space, those that want to work with the regulators are going to be the ones that thrive. I te, które będą działać z regulatorami, będą giełdami, które tak naprawdę będą w przyszłości jeszcze tutaj świetnie sobie radziły. And I think today was a good example of we're going to get to see a lot in the public space, and I think this is a good step in the right direction to show whether or not Tether and stablecoins are really as stable as they claim. I to będzie tak naprawdę udowodnienie tego, czy Tether jest tak naprawdę stablecoinem, Or they just stole a good name. czy tylko świetną nazwą. Anyone's welcome to jump in here. No, I think that's spot on. You know, one of the things that I'll say this case is all about, or Wydaje mi się, że ta cała sprawa ma tutaj wydźwięk. this opinion that came from the New York Supreme Court is all about is jurisdiction, I najpierw toczy się o jurysdykcję. right? And this tends to be the default, the first challenge that anybody makes when they're in trouble. Zawsze, kiedy ktoś jest w problemach, jeżeli firma dana jest w problemach, zawsze wychodzi najpierw z jurysdykcją. Is to go to a court and Czyli można powiedzieć, że Craig Wright też ostatnio poprosił o jurysdykcję. Można też tutaj to podciągnąć i zastanawiać się, czy ma rację w sądzie. say, you don't have Tutaj mamy Tether. jurisdiction over me. What that means is, what they're trying to say is that the court doesn't have the power to impose any kind of a sanction I chodzi o to, czy sąd ma moc nad tą firmą, że na przykład nie zgadzają się z tym, co oni robią. or liability on someone. Albo, że mają związek z zatarcia z prawem. And what we got from this opinion is that jurisdiction is pretty easy to establish, I co mamy z tej opinii, to jest to, że jurysdykcję można w bardzo łatwy sposób ustalić. especially when you have some sort of a tangential conduct with a state. Czyli jeżeli w prostym języku, jeżeli ktoś na przykład brał udział ze Stanów Zjednoczonych na jakiejkolwiek giełdzie, w jakimkolwiek projekcie, jurysdykcja wtedy w Stanach Zjednoczonych obowiązuje. Now, what was addressed, or a country, right? So there's concepts of jurisdiction either in federal court, you know, what if you're dealing with something that is within the United States, or state jurisdiction. I mamy wtedy sprawę albo z pozycji federalnego sądu, gdzie odbywało się z różnych, powiedzmy, stanów w Stanach Zjednoczonych, albo tylko w jednym stanie gdzieś wyszedł jakiś projekt i tylko w jednym stanie był rozpowszechniony. I wtedy no to nie jest federalnym. Which is, you know, within a context within a particular state. And so what Bitfinex was saying is, listen, we don't have any contacts with the state of New York. I co Bitfinex mówi, my nie mamy żadnego tutaj kontaktu ze Stanami Zjednoczonymi. So you guys don't have any power. The state AG doesn't have any power Także wy nie macie żadnej mocy nad nami, żeby nas tutaj sądzić. under the Martin Act, which is one of the New York State securities laws, Pod właśnie jednym z prawem, który jest tylko w Nowym Jorku, Securities, to investigate żeby nas w ogóle pociągnąć pod sprawę sądową. Bitfinex. And the court said, well, that's, without going into detail, because it's really not that interesting, it was that, of course you have contact with New York. Of Oczywiście, że masz kontakt, sąd odpowiedział, z Nowym Jorkiem. course there's New York residents. Oczywiście, że rezydenci z Nowego Jorku biorą udział na waszej giełdzie. You had an executive who was, you know, making company decisions from the state of New York. Mamy nawet tutaj osobę na wyższym szczeblu w Bitfinexie, która podejmowała decyzję, która mieszkała w Nowym Jorku. So while it tends to be the first argument that defendants often make, you know, you have to be pretty clear that there's nothing going on in a state, and Musisz po prostu mieć pewność, żeby, jeżeli masz taki projekt, że nic nie wychodzi ze Stanów Zjednoczonych. you know, this is, like David said, one of those standard playbooks by big law firms that, you know, expend a lot of money. They're very valuable if you can win and say that a state doesn't have jurisdiction over you, but it's also hard to accomplish. And I think I może bardzo dużo pieniędzy przeznaczać dany projekt na to, żeby ustalić, że jurysdykcji tutaj nie ma, ale to jest bardzo łatwe do ustalenia przez sąd i często to są pieniądze wyrzucone w błoto.
No i przejdźmy już teraz do Ripple, gdzie mamy bardzo dużo dowodów na to, że działy się parę spraw już sądowych, jeżeli chodzi o to, że Ripple powinno być securities. Mamy tutaj 2014 rok, gdzie pokazuje właśnie Tom Weiss, pokazywał też dowody od Mike'a Dudasa, które zostały wykasowane z Twittera w tej audycji właśnie, które proponowały we wczesnych stadiach wejścia Ripple, że powiedzmy 5% dodania powiedzmy ceny do tokenu zwiększa market cap o tyle i tyle. I to były takie powiedzmy wypisy z Ripple, gdzie one mogły powodować to, że inwestor czekał na to, że powiedzmy cena Ripple wzrośnie. Ale to są takie przykłady, które wcześniej były podawane i Mike Dudas usunął to, ale nadal to jest gdzieś tutaj widoczne. Powiedzmy pokazywali właśnie tutaj w tym odcinku, że może być securities, ale pamiętajmy, że Ripple ma świetną też ekipę, która wcześniej pracowała też w securities i będą bronić się tutaj do upadłego. Jeszcze nie przegrali żadnej sprawy do tej pory. Posłuchajmy tylko podsumowania. So clearly the plaintiffs are trying to convince the court that Ripple is a security. Czyli oskarżyciele w każdej z tych spraw próbują przekonać sąd, że Ripple jest securities. I najczęściej te sprawy są na $300,000, powiedzmy. Ktoś zakupił XRP za $300, ale spadło. Myślał, że to jest po prostu inwestycja, która powinien zarobić, no i wtedy pojawiają się sprawy sądowe. I to nie są duże kwoty. I want to touch on the statement that you said earlier. If the court agrees with the defendant. Co się stanie, jeżeli na przykład sąd potwierdzi i zgodzi się tak naprawdę z obrońcą, z plaintiff, czyli z oskarżycielem, Ripple is a security. Że Ripple jest securities. And it's in violation of what what the SEC said about the framework. You called it, up a creek without a paddle. So what happens to Ripple? Co się stanie z Ripple, gdy na przykład sąd stwierdzi, że jest securities? If the court, Oczywiście wygrywali już parę spraw, nigdy to się nie zdarzyło, ale razem z prawnikiem odpowiedzą sobie na to pytanie. Obviously they're going to appeal. Oczywiście będzie apelacja. Happens, they'll appeal. I don't want this in the Supreme Court, but it can probably get there because Ripple has $1 billion. Pamiętajmy, że Ripple ma miliardy dolarów. Literally, their lawyers are former heads of the SEC. Ich prawnicy są byłymi szefami SEC. That's Ripple's lawyers. To są prawnicy Ripple. Like Mary Jo White, na przykład Mary Jo White. Lawyers. Like their lawyers are literally heads of the SEC. If you get paid, jeżeli dostajesz takie ogromne pieniądze, enough money, sure, you'll argue that it's not a security. Oczywiście, że będziesz argumentował, że Ripple nie jest securities. Even as the head of the SEC, if she was on the other side, it would be a different story. Nawet jeżeli by była po drugiej stronie, no to wtedy oczywiście była to inna bajka. Everyone's for hire. So, if this thing obviously is going to go to appeal and appeal and appeal, but if it is ruled a security in the year 2032, what happens? Jeżeli to jest powiedzmy w 2022 roku osądzone, że Ripple jest security, co dzieje się dalej? I don't think it's going to get that far. Nie wydaje mi się, że dojdzie to tak daleko. I think that they're going to settle. Wydaje mi się, że za każdym z tych spraw, jeżeli ktoś wchodzi na sprawę sądową, będzie to zakończone przed czasem. I don't think they're going to take this all the way up to the Supreme Court. Nie wydaje mi się, że to będzie przełożone do Supreme Court, tego głównego sądu. If they do take it all the way up to the Supreme Court, my own hunch is that jeżeli by to zrobili, they're going to lose. Wtedy by przegrali. And if it were found to be a security, then jeżeli byłoby potwierdzone, że to są securities, the plaintiffs have statutory remedies for sale of unregistered securities. I wtedy byliby osądzeni, że nieregulowane securities sprzedawali. And so they could get damages and interest. Wtedy mogą zapłacić ogromne ilości pieniędzy. Right? So that's what they would get. That would then create grounds. I wtedy to będzie podstawa potentially for the SEC to bring a civil enforcement action. Dla SEC, żeby wprowadzić taką sprawę sądową, cywilną. Using the precedent that had been created. Dla wszystkich, powiedzmy, inwestorów, tylko dlatego, że było wykreowane. Against Ripple Labs, and they would have a really solid piece of case law. I wtedy przeciwko Ripple Labs mieliby poważną tutaj sprawę sądową. To fall back on, and rather than sitting there and having to do all the work in making that argument for the first time.
it would make their jobs a little easier. And then the question would be, I wtedy mieliby lepszą pracę, łatwiejszą, Ripple violated Section tylko dlatego, że Ripple no, niezgodnie sprzedawał securities. 5, of the Securities Act of 1933, pertaining to the sale of unregistered securities, right? So then the SEC, if they won, they could impose Jeżeli SEC by wygrało, disgorgement, civil penalties, plus mogą tutaj ogromne ilości pieniędzy wziąć od Ripple interest w postaci kar. if they so chose. Disgorgement being basically an equitable remedy of restitution where or unjust enrichment, where Ripple would pay back all of their profits. Ripple wtedy musiałby zapłacić wszystkie swoje profity, jakie zarobił na tej sprzedaży. That they had made. So that would be potentially very damaging to Ripple Labs. I wtedy to by było bardzo poważne, no powiedzmy, zranienie Ripple. But again, that's really super contingent on Ale to jest dopiero długa droga. a lot of things happening Żeby to się wydarzyło, musiałoby się bardzo dużo rzeczy też zmienić, that have not happened yet. które się nie zdarzyły do tej pory. Chiefly, XRP has not been found by any court to be a security. XRP w tym momencie nie był posądzony przez żaden sąd, żeby był securities. The Securities and Exchange Commission hasn't brought any action or commenced, as far as we know, any investigation. Securities nie pomógł dalej, powiedzmy, w wyciągnięciu kolejnych wniosków przeciwko XRP, Into XRP being a security. żeby XRP było securities. And so far, we've got a plaintiff who claims that it is, and at any time, I za każdym razem, kiedy na przykład wychodzi taka sprawa sądowa, że oskarżyciel wchodzi na salę sądową, mówi: zainwestowałem w XRP, securities, albo XRP to securities, co możemy z tym zrobić? Ripple and that plaintiff could decide to settle. I za każdym razem pewnie Ripple i XRP razem tutaj będą praktycznie chcieli zakończyć sprawę przed sądem. And that would be the end of this action. And I to będzie wtedy koniec akcji. it would be up to someone else to bring a private action. I wtedy za każdym razem, kiedy nowa osoba przyniesie podobną akcję, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, będzie trzeba tylko zakończyć tą sprawę przed czasem, czyli polubowne albo zapłacenie tej osobie, czy coś w tym stylu. In order to arrive at that determination. So from Ripple's standpoint, they're playing for time. They have a Czyli z punktu widzenia Ripple grają na czas. crackerjack legal team that really knows what Mają świetną ekipę, która pomaga im w tym od strony prawnej. they're doing. Wiedzą, co robią. Także widzimy, nawet jeżeli ktoś tutaj będzie kolejną sprawę sądową wprowadzał przeciwko XRP, to się skończy kolejnym polubownym, powiedzmy, zakończeniem sprawy ewentualnym i graniem na czas. Mimo tego, że niektórzy z tych właśnie prawników uważają, że XRP jest securities, to jest tylko uważanie. Pamiętajcie, że trzeba wygrać jeszcze sprawę w sądzie. Jeszcze jedno ciekawe pytanie ma na koniec Tonebase. Here's the thing, but here's one more thing that you didn't mention, right? So, God, I hope they get deemed a security. Mam nadzieję, że będą w końcu posądzeni przez sąd o securities, czyli widzicie, Tonebase tutaj jest przeciwko wszystkim kryptowalutom oprócz Bitcoina. If they are deemed a security, doesn't that mean that every single exchange that is not legally allowed to trade securities Czy to oznacza, że każda giełda, która nie może legalnie tradować securities, has to immediately purge all Ripple trading? czy musi od razu po prostu zastopować tradowanie XRP, Which includes Binance czyli Binance, and Coinbase and anything else. Coinbase i inne giełdy? Yeah, you make a really interesting point. Tak, to jest bardzo ciekawy punkt, który tutaj potwierdzasz. You make a really interesting point. There have been some questions again, among the crypto legal community. The lawyers all know each other and we all talk. And so Pamiętajmy, że były podobne pytania. Wszyscy prawnicy tutaj się znają. there have been some questionable listings on certain exchanges as of late. I ostatnio też mieliśmy ciekawe pozycje na niektórych giełdach, które są interesujące. Relating to coins which had a very major ICO, Które miały bardzo poważne te projekty ICO, which was conducted very majorly in the United States. które były tylko na przykład robione tutaj od strony Stanów Zjednoczonych. For example. And those questions are how, given what we are starting to see coming out of the SEC,
How are these exchanges getting comfortable with the fact that they're not listing unregistered security? I pytanie jest, jak bardzo komfortowe jest dla tych giełd wylistowanie takich projektów, które mogą być securities. I'm not going to name what the exchanges are. I'm not going to name what the tokens are Nie będę mówił, jakie to są tokeny, jakie to są giełdy, które mają te projekty teraz. in question, but I just will say that because yes, if you are trading or operating a venue. Tak, wtedy jeżeli tak naprawdę tradujesz securities, a nie masz na to pozwolenia, That trades unregistered securities or securities, in fact, of any kind, you need to be a national securities exchange or an ATS. musisz mieć wtedy na to pozwolenie. And if you're not one or the other of those things, as indeed most of these other exchanges are not, then you are violating the provisions, I think it's section 5 again, I wtedy tak naprawdę popełniasz przestępstwo, of the sprzedając takie tokeny. Securities Exchange Act of 1934. So that's a very serious question. To jest bardzo poważne pytanie. Co się stanie z giełdami, jeżeli ewentualnie wyjdą takie rzeczy? We haven't really, again, seen the commission doing a whole lot about Na razie nie widzieliśmy takich jeszcze akcji zawiązanych, jeżeli chodzi o te poprzednie wszystkie projekty, które tutaj były i mogą być podciągnięte do securities. that. And again, the only thing that I really can conclude is that they're probably investigating the coins first, and I wydaje mi się, że najpierw trwa całe poszlaki, całe zbudowanie case'a, czyli to, co się dzieje w sądzie i nadal nie wiemy dużo, to co robi w tym momencie SEC. and the status of the exchanges is really contingent on whether the coins themselves are found or determined to be securities. I wtedy na pewno będziemy widzieć jakieś akcje związane z giełdami. If XRP is found or determined to be a security, then Jeżeli XRP będzie securities, I think it becomes very difficult for an exchange to list anything other than Bitcoin. będzie wtedy bardzo poważnie, jeżeli chodzi o giełdy, żeby wylistować cokolwiek oprócz Bitcoina, czy na przykład Ethereum też tutaj dodam, bo wiem, że Ethereum też chyba nie jest uważane za securities. At that point, unless it's a national securities exchange in the United States. Chyba że to będzie giełda, która ma na to pozwolenie i która będzie operowała ze Stanów Zjednoczonych. Yeah, so I'm really waiting how this shapes out. Okej, czyli mamy tutaj wszystko pokierowane, jak może sobie XRP poradzić, co się wydarzy w Veritaseum, nie wiemy. I też co Bitfinex będzie dalej przedstawiał, też będziemy czekać właśnie na tą sprawę, bo widzimy, że to jest na razie wszystko w trakcie. Także dzięki, mam nadzieję, że Wam przedstawiłem troszeczkę więcej informacji na temat prawa. Pewnie nudno, ale ważne, bardzo ważne, bo to są projekty, w które inwestujemy. Także jeżeli XRP by było securities nagle, no to wiemy, co się stanie z ceną, z giełdami i innymi rzeczami. Także warto czekać na to, ale pamiętajmy, że XRP ma pewnych prawników, także zobaczymy, tak samo Bitfinex ma ogromnych prawników, zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Dzięki za wszystko, życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.